lodóweczce takie były główki kozie poukładane, obcięte po prostu głowy, jedna przy drugiej, tam ich było chyba 6 sztuk. No myślałem, że się zżygam po prostu. No i czeka mnie dłuższa podróż, bo najprawdopodobniej zejdzie za 4,5 godziny w tych granicach. Wracam do Amanu z Akaby. No i tak sobie jadę przez to pustkowie, wpijając browary. Awaria 0%. Przy drodze widać masę plastiku, butelki wszędzie. No dobra, to ten mój przedostatni dzień. Poszwędam się jeszcze tu trochę po tym wariatkowie, bo inaczej nazwać tego nie można. Swój plan zrealizowałem w 110% i po prostu dzisiaj już się z Amanu nigdzie nie ruszam. Myślałem, że może pojadę na górę Nebo i do Madawy, ale spędzanie kolejnych godzin na dojazdach i w taksówce i wydawanie to oczywiście pakowanie się w kolejne koszty, a poza tym jestem naprawdę zmęczony. Gorąco jak cholera ciągle. Nie ma sensu. Także odpuszczam sobie. Tutaj jak widzicie takie butiki same, jakieś ciucholandy, garnitury i tak dalej. Także nic fajnego. Tak to właśnie bardzo często i gęsto w Amanie wygląda. Czyli schody, schody, schody. Dziesiątki metrów schody do góry. Tutaj takie trochę jedno z ciekawszych graffiti. Tak to wygląda. No i co mi pozostało? No muszę włazić, nie? Ale się dziwicie, że tu się można zmęczyć. Czy nie ma co dziwić? Jak się napieprza kilometry w takich warunkach pogodowych i po tych schodach pieprzonych. Tutaj w takim małym sklepiku gdzieś w bocznej ulicy kupiłem sobie znowu rożka. Tego samego, co już tam wcześniej jadłem. No akurat dobry był, to nie będę kombinował, nie? 60 tych tam centów, nie? Czyli jakieś 3,50. A zaraz tutaj, po drugiej stronie ulicy, znowu mamy ten liquid store z alkoholem. I powiem wam, tak jak tu przyszedłem w tej chwili, może z 1,5 kilometra, to już chyba jest trzeci sklep tego typu. No ale no ceny tu są, jednak powalają. Proszę bardzo, po drodze napotkałem pana, który sprzedaje figi kaktusowe. Mój syn je bardzo lubi, w Polsce są bardzo drogie. A tutaj za 3 sztuki, no też nie, no jedno GD, czyli te 6 zł. Za 3 sztuki, jedną już zjadłem, będę jadł drugą, a pan mi właśnie obrał trzecią, nie? Chociaż powiem szczerze, że takie, może po tym lodzie to takie trochę mało słodkie. Holanda. Holanda, hello sir. Welcome to Jordan. My son, you know, he likes this one very much. But in Holanda, expensive, yes. Much more expensive. Yeah? Tak to no. Dobra, muszę panu zapłacić. Tak idąc sobie po drodze, natrafiłem na taki fajny budyneczek. Nie wiem, co tutaj jest. Bramka zamknięta, ale fajnie to wygląda. A tutaj na tablicy piszą Jordan Times.
To tak mi się kojarzy z jakąś gazetą. Może siedziba gazety Jordan Times. Fajny. Do tego się zatrzymałem. Zrobiłem zdjęcie i chciałem wam pokazać też. No zobaczcie, jak wysoko jestem. No tak to miasto właśnie wygląda. A tam widać kolejne dosyć fajne graffiti. Tam o, pokazuje palcem. Znowu wróciłem do tego Wariatkowa i zobaczcie, znowu się dałem orznąć. Co kupiłem od tego niby takiego sympatycznego, miłego pana, 3 sztuki tej figi kaktusowej. Zapłaciłem za 3 sztuki 3 dynary, a tutaj pan sprzedaje całą tackę, gdzie tych sztuk jest nie 3, ale tam jest więcej, chyba 9 i też w tej samej cenie, nie? Także widzicie, tak to jest. Nigdy nie wiadomo. Nie można nikomu wierzyć i ufać, bo każdy tylko patrzy na to, żeby kasę ściągnąć i zarobić jak najwięcej. Chociaż twierdzi, że sprzedaje ci coś w dobrej cenie, prawda? Także zanim cokolwiek tu kupicie, zanim na cokolwiek dacie się namówić, to naprawdę trzeba się zastanowić 8 razy i trzeba się targować ostro po prostu. Znalazłem Carrefoura, idę do środka. Rozejrzymy się trochę z włączoną kamerą. Może uda mi się pokazać, jakie są ceny. Chociaż założyłem, że w tych sklepach oni często na produktach po prostu nie mają ceny. No ale idziemy, wchodzę w włączoną kamerę. Zobaczcie, olej w jakich butelkach śmiesznych. Nie? Tak jak kurczę napoje, nie płyny do płukania prania. No. Dobrze znana w Polsce marka Osi. Nie wiem, czy to jest, ta firma to jest polska, czy nie, ale tutaj na przykład mam smak brzoskwiniowy. Jest napisane po polsku brzoskwinia, 0, nie zawiera cukru. I to kosztuje 1,50. No, czyli około 10 zł. Widzicie? Masakra. Ta woda kosztowała 300 piastów, czyli poniżej pół dinara, tak? Także była w dobrej cenie. No, ale tam inne rzeczy, no to widzieliście, no tam z kosmosu. Przez przypadek znowu trafiłem tu na te takie trochę ciekawsze schody. Teraz jest tutaj mniej ludzi, bo jak tu byłem wieczorem, to po prostu masę ludzi przesiadywało na tych schodach. Teraz nikogo nie ma, jest widniej, także mogę wam tu pogadać. Tam parasole mocno już zdezelowane. A tu płótki przyczepiane. Czyli też mają taki zwyczaj chyba jak w Polsce, że zakochani zamykają kłódki. O, już śpiewy się zaczynają słychać to z pobliskiego meczetu. Okolice Rainbow Street, czyli ulicy Tęczowej. Można się domyśleć, dlaczego ta ulica ma taką nazwę. Zobaczcie, graffiti, a tutaj pełno kolorowych lampionów. No tutaj jakaś knajpka, gdzie wszystko za 1 dinara. Makaron, tost, sałata, płatki, frytki. Tak to wygląda. Ciąg dalszy okolic Rainbow Street. Byłem tutaj wieczorem, teraz jestem za dnia. Tutaj jedna z takich chyba najfajniejszych restauracji, jakie widziałem. No ale pewnie ceny powalają na kolana, bo tak to wygląda. Okej, no fajnie.
No tu mamy cennik. Proszę bardzo. A może na coś się skuszę jedno. Jest tych knajpek tutaj dużo, ale nie jestem zainteresowany. Można tu spotkać trochę więcej cudzoziemców. Także nie czuję się tu taki wyjątkowy. A tam jest meczet dalej i tam właśnie stamtąd dobiegają te śpiewy. W końcu napotkałem coś, piekarnię, gdzie można dostać coś, co przypomina polskie chleby. Tu w całości, a tu jakiś taki krojony, jordański. Piekarnia. Trafiłem na bazar warzywno-owocowy. يا رجل يا عم خدها والله كله غلط كله تسبرين من عديات Dobra, trochę czaję się tu filmować. Kurczę, trafiłem na ten bazar warzywno-owocowy. Zaraz za tymi warzywami, owocami był bazar mięsny. I to co tam zobaczyłem, no trochę mnie zniesmaczyło. No nie udało mi się tego nagrać i nie zrobiłem żadnego zdjęcia, ale po prostu w lodóweczce takie były główki kozie poukładane, obcięte po prostu głowy, jedna przy drugiej, tam ich było chyba 6 sztuk. No myślałem, że się zżygam po prostu. No ale co kraj to obyczaj. Czy koza, czy świnka, czy krówka, co za różnica, no. Czy kurczaczek. Znalazłem w końcu w miarę taniego i dobrego falafela. Jestem zdziwiony, bo tu falafele robią po prostu na zimno. Tego się tu nie podgrzewa. Mają taki swój chlebek. Falafela tam wrzucą, zmiażdżą trochę pomidora, ogórka, ostrej papryki, zawiną i tak to tu się je, na zimno. To jest coś, co się w Polsce z tym nie spotkałem. Taki stragan, mężczyzna, elektronika, ciuchy. O, tutaj świeże figi. I tak to tu się ciągnie kilometrami. Udało mi się znowu natrafić na trawę cytrynową. Tutaj stoi maszyna, a ja już sobie piję. Naprawdę to jest mega dobre. Za pół dinara taki kubeczek. Polecam każdemu, kto tutaj będzie, żeby spróbować, bo warto. No, przeniósłbym to z chęcią na polski rynek, tylko nie wiem, czy byłoby to możliwe. To jest ta trawa. Bardzo dobra. Dzień dobry. Godzina 8 rano. Łamanie. Tak to wygląda już z mojego balkonu w hostelu. Już korki, już ruch, już trąbienie. Tu praktycznie całą noc nie ma spokoju. Mój tygodniowy pobyt dobiegł tu końca. Czas minął mi tutaj bardzo szybko. Mam wrażenie, że dopiero co tu przyjechałem, a już wyjeżdżam. No ale tak naprawdę bardzo dużo się działo. Zabrakło mi tego jednego dnia na to, żeby tam jeszcze ogarnąć tutaj parę ciekawych rzeczy.
tak naprawdę nie chodziło o to, że czasu zabrakło, tylko bardziej mi już chyba siły zabrakło i po prostu energii, no i trochę mi kasy też było szkoda, bo no najbardziej żałuję, że nie udało mi się dojechać chyba w 2 miejsca, czyli do kanionu Wadi Mujib, jakoś tak to się nazywa, gdzie po prostu w wodzie po kolana się chodzi między takimi skałami, kanionami. To by była fajna rzecz, zwłaszcza przy takiej pogodzie. No później nie byłem też w miejscu ochrzczenia Chrystusa. No jeszcze parę rzeczy by się tutaj, miejscówek znalazło, które na pewno warto byłoby zobaczyć, no ale niestety, no. I tak swój plan tutaj zrealizowałem w 110%. Wszędzie poruszałem się autobusem, no i tam praktycznie krótkie odcinki, no jeden taki najdłuższy odcinek z miasta Dżerasz na zamek Al-Dżun i później z powrotem do Amanu, no to przejechałem taksówką, tak? Wczoraj po pół dnia, bo byłem już tu w południe w Amanie, wróciłem z Akaby, ale byłem tak padnięty po 5 godzinach jazdy autobusem, że stwierdziłem, że już nigdzie więcej po prostu nie jeżdżę, chociaż moje taksówkarze mnie zaczepiali, oferowali mi taką traskę właśnie do Makaby, na górę Nebo, tam do miejsca Chrztu Chrystusa, i to można było wczoraj w ciągu tam powiedzmy 8, 9 czy 10 godzin można to było zrobić i ogarnąć, ale nie byłem w formie, bo bym po prostu chyba umarł, no. I wczoraj na spokojnie poszwędałem się jeszcze trochę po tych gwarnych ulicach Amanu. No i tyle. I za chwilę opuszczam swój pokój. Pierwsze 2 noce spędziłem w pokoju Billa Gatesa. Teraz ostatnio na noc mieszkałem w pokoju Jamesa Camerona. Tak dla żartu, nie? Znaczy te pokoje się tak nazywają, ale standard ich jest no tam kiepski. No i dobra. Zjazd robimy stąd. Jestem w taksówce. Oczywiście wszyscy taksówkarze namawiali mnie na bezpośredni kurs na lotnisko, ale za 15 dinarów. No kurczę, bez sensu w ogóle. A tak jadę za 3 na dworzec autobusowy, tam się przysiądę w busa i za kolejne 3,50 dojadę na lotnisko, czyli będę miał przewóz za mniej jak połowę ceny. Nie narzekajcie na korki w Polsce, tu jest znacznie gorzej. Akurat po tej stronie co my jedziemy jest luz, ale po tamtej zobaczcie. Nie za ciekawie. Dojechałem na lotnisko, nie ma problemu. Nie, idę tam. Jestem trochę przed czasem, także na spokojnie teraz idę na odprawę. Bagaż mam tylko podręczny, nie muszę nic oddawać, także idę bezpośrednio na bramkę. No i to tyle. Przygoda się kończy. Fajnie było, miło.